Cześć wszystkim, z tej strony Ola i nie jestem stara pierdoła. Dzisiaj nagrywam się do Was z lotniska z Birmingham w środkowej Anglii i będę podróżować do Polski, do Krakowa, gdzie na Politechnice Krakowskiej pod okiem Waleriana Romanowskiego zamocuję w temperaturze poniżej 50 stopni, odczuwalnej około minus 70 przez wiatr. No ogólnie warunki będą odwzorowane jak te w jacuzzi. Ogólnie to jestem podekscytowana, ale nie tylko. Przez ostatnie 2 tygodnie, a zwłaszcza przez ostatni tydzień, moje mechanizmy obronne mówiły mi: nie jedź, Ola, po co to robisz? Ale ty głupio robisz, masz 10 palców u rąk, 10 palców u nóg, wszystkie są ok, po co to robisz? Nie jedź, zaczęła wymyśleć moja głowa. Zaczęła wymyślać nierealne scenariusze, ale i też te realne. Dlaczego nie? Dlaczego nie warto? I za wszelką cenę próbowałam je odsunąć od w ogóle całego wyjazdu, już nawet nie tylko od zamorsowania, tylko dlaczego nie warto jechać do Polski. No moja głowa do teraz w tym momencie gra ze mną i wytwarza przeróżne scenariusze, ale właśnie w tym cała rzecz, żeby być silniejszym od swojej głowy. W ten sposób właśnie się umacniamy, że robimy coś wbrew sobie, dochodzimy do własnego komfortu i pokazujemy naszej głowie: nie. To nie to. Tutaj rządzisz, to ja, tutaj jestem kapitanem tego statku i nie wysiadam. Także hej przygodo, jadę z 20 palcami i mam nadzieję wrócić z taką samą ilością. Trzymajcie kciuki. Teraz na następnym wideo pokażę Wam, co spakowałam ze sobą. No bo po pierwsze, trudno się spakować na warunki, w których się nigdy nie przebywało, a ja nigdy nie przebywałam w warunkach, gdzie temperatura sięgała poniżej 50 stopni. Jedno jest pewne, zamorsuję, a więc strój kąpielowy mam, czyli to co najważniejsze, ręcznik też jest, także super. W Anglii nie ma zim, rzadko bywa na minusie, więc niektóre rzeczy musiałam zakupić specjalnie na tę okazję, mam nadzieję, że nie ostatnią, ale ogólnie myślę, że będzie warto, także hej przygodo! Na wyjazd zabrałam ze sobą ręcznik, strój narciarski w większym rozmiarze, tak żeby pomieścić wszelkie warstwy, takie jak base layers, żeby nie tracić ciepła i dobrze się izolować, ocieplane spodnie, polar, bluzę z kapturem. Ogólnie zaplanowałam ubieranie się na cebulkę, bo lepiej się rozebrać niż zmarznąć. Na moje szczęście udało mi się to wszystko spakować do bagażu kabinowego. Do tego wszystkiego dodałam jeszcze czapkę, bandanę, kominiarkę, rękawiczki, zatyczki do uszu oraz strój do kąpieli. No i na sam koniec zabrałam ze sobą również zimowe buty, najcieplejsze jakie posiadam. Właśnie dotarłam na Politechnikę Krakowską, do Wydziału Mechanicznego na ulicy Aleje Jana Pawła II 37. Trzeba zapamiętać ten adres, ponieważ był to trochę problem dla mnie, żeby odnaleźć tą konkretną politechnikę, ponieważ jest ich parę w Krakowie. Ogólnie to będę się kierować tam do budynku, na wprost do budynku oznaczonego literką L, ale najpierw muszę wskoczyć do Stokrotki, która się znajduje, czekajcie, przybliżę, o tam, po drugiej stronie, ponieważ chcę zakupić jedzenie, które chciałabym przetestować w tej komorze. No i zjeść coś przed, prawda? No i dobra, do przetestowania w komorze kupiłam moje ulubione kabanosy roślinne, alpejskie ptasie mleczko, bo słyszałam, że jest całkiem ciekawe, i 2 snaki. To jest moja przekąska na teraz, ponieważ w Polsce bardzo trudno jest dostać jakąkolwiek wegetariańską opcję. Wszystkie kanapki zawierają albo kurczaka, albo szynkę, także dzięki. Z tego wszystkiego przetestowałam tylko ptasie mleczko. No i tak jak tutaj widać na tej mapie, tam mamy L-ką oznaczone, proszę Państwa. Już tu będziemy czytać. Laboratorium ekstremalnie niskich temperatur. I tam właśnie zmierzamy. Tam na budynku w oddali widać L-kę. Także myślę, że to będzie ten budynek, pod którym mamy się spotkać, mieć odprawę. No i w którym finalnie będziemy doznawać przenikliwego mrozu. Na parkingu, chwilę przed wyznaczonym czasem wejścia do budynku, mieliśmy odprawę z Walerianem Romanowskim. Zostało nam tam wytłumaczone, czego się spodziewać i jaka zabawa nas czeka. Korzystając z okazji, poprosiłam Waleriana o podpisanie z dedykacją kolejnych 2 książek jego autorstwa. Pierwsza została podpisana w Szkocji na zawodach, a kto nie widział tego filmiku, ten teraz powinien nadrobić. Jeszcze szybko tylko Wam pokażę, jak rzeźko było w komorze. No cóż, prawie minus 56 stopni.
jest ten rowerek. Tam jest miejsce, w którym spali. Tu są te bali, w których zamorsujemy. Chyba w których nas wywiozą w bali. W taki sposób. Ty zobacz, jak on młotkiem No, pije ten lód. No bo ja nie wiem, ten reset. damy radę. Mówisz? No, Damy radę. pewnie. Moje pierwsze przebywanie w Komorze odbyło się na Eskimosa. Tak opatulona, że prawie nic nie widziałam przez pozostawioną mikroszparkę pomiędzy kominiarką a czapką uszatką. Znaczy się, ja nie wiem, czy w ogóle taka istnieje, ale uznajmy, że moja czapka nazywa się czapka uszatka. A w środku próbowałam kopać piłkę, jeździć na rowerze. Spróbowałam też ptasiego mleczka, ale przestrzeżona przez Waleriana oraz poinstruowana, jak prawidłowo jeść w takich warunkach, tak się na tym skupiłam, że kij nie robota, bo smaku to ja w ogóle nie poczułam. Warunki w środku w Komorze są ekstremalne. Adrenalina skakała mi do nieba. Wiatr, który jest tam produkowany przez wielkie wentylatory, dodaje swoje. Temperatura powietrza była minus 56 stopni, plus wiatr. Ogólnie temperatura została oceniona przez Waleriana jako temperatura odczuwalna pomiędzy minus 60 stopni a minus 70 stopni. Na stoliczku ekipa Waleriana przygotowała przekąski. Ja, jak już wcześniej wspominałam, zjadłam tylko ptasie mleczko. W Komorze znajduje się piłka do gry, balia do morsowania, rowerek stacjonarny, obóz dla śmiałków, którzy kempingują przez 24 godziny w Komorze. No i ogólnie jest to takie skromne, ale daje czadu. Drugim etapem mojej przygody z tymi warunkami było morsowanie na sucho, w samym stroju kąpielowym oraz w ręczniku. Miałam 2 takie podejścia, każde po około 4 do 5 minut. Na odprawie przed wejściem do komory zostało nam również pokazane, jak przywracać temperaturę w kończynach oraz jak prawidłowo machać rękami i nogami, co w moim przypadku, kiedy jedną ręką nagrywałam nowo poznaną koleżankę Iza, pozdrawiam Cię, a drugą machałam jednocześnie skacząc, tak aby nie upuścić telefonu oraz się nie wyglebić, no cóż, wyglądało to jak jakaś nowa forma tańca, taniec morsowy. Ale jak samopoczucie, dużym kochana? soplem na tablicy. Jak samopoczucie? Stresowe, bardzo stresowe. Będzie dobrze. Przynieść tą bluzę pod ten? No spoko, ja cię ogarnę. Ale zamoczyć ją tak, żeby stała tak pionowo, czy lepiej normalnie tylko ci? Nie wiem, czy zdążymy. Ale to na zabawne dwa. Zamknijcie. Możecie. Jo. Tutaj Walerian tłumaczy mi, żebym wyrównała oddech, zanim przystąpię do tak zwanych resetów, czyli do zanurzeń głowy pod wodę. Co jest dziwne w tym wszystkim, samo rozebranie się w takich temperaturach, czy nawet wejście do wody, która, jak wiadomo, była cieplejsza niż powietrze, ale wciąż zimna, nie było trudne. Nie wiem, czy to adrenalina, czy instynkt przetrwania zadziałał, ale nie było mi zimno, a przynajmniej nie byłam tego świadoma. Za pierwszym podejściem w komorze zrobiłam 10 resetów, tak wiesz, na spróbę. Moim dotychczasowym rekordem, ale nie w ekstremalnym środowisku, jest 100 resetów w wodzie pomiędzy 0 do 6 stopni i zwykle w takiej wodzie po około 20 do 40 resetów mam brain freeze. Tutaj nie miałam, mimo że było dużo zimniej, ale za to po około 7 resecie ciężko mi się oddychało. Złapałam zadyszkę i musiałam przerwać resety, aby uspokoić oddech. Tak w ogóle to dajcie znać w komentarzu, czy Walerian i jego ekipa nadają się na stylistów fryzur.
Ja. Ola. Do wody, nie? Jeszcze 10 zł. Znaczy 10 minut, to są reszta 20. To jedziemy? Na drugą mogę? Ona tyle. Jedziecie. Ja cię. Daję radę. Słuchajcie, próba. Ola, samopoczucie? Wszystko w porządku, tak? No powiem wam, Emocje są? emocje są. Jakie? Do nieba. To bezcenne, tak. Słuchajcie, musimy odmrozić. Powtarzalne. Niepowtarzalne, Obiektyw. orzeźwiające. Już drogawka jest, nie? Że nie. Słuchajcie. Teraz już wiesz jak to smakuje, więc ogień. Słuchajcie, bo ja mam zepsułem zdjęcie w kadrze. Jest dobrze. Gotowi? Want to be ready. Drugie wejście odbyło się około 5 minut po pierwszym. Nie zdążyłam jeszcze zrozumieć i przetrawić tego, co się wydarzyło chwilę wcześniej, a ja już byłam w akcji. Jeszcze nie zdążyłam wyschnąć, a już się rozbierałam do drugiego wejścia, przy którym oddech uspokoił mi się o wiele szybciej, a więc przystąpiłam do resetów niemalże od razu. Podczas tego podejścia zrobiłam ich 25, co daje łącznie 35 resetów. Tu widać, że Walerian sprawdza, czy nie mam objawów hipotermii oraz odmrożeń i czy mogę kontynuować to, co sobie zamierzyłam. Tutaj kolejna przerwa, aby sprawdzić, jak się mam i czy nie mam objawów hipotermii oraz odmrożeń. Wiadomo, bezpieczeństwo ponad wszystko. A tu pokażę Wam klasyczny przykład, że zimno nie wybacza. Przez to, że oczy miałam zalane wodą, a ta zdążyła zmarznąć, miałam ograniczoną widoczność i aby nie przewrócić się wychodząc z bali, podparłam się udem i w ten oto sposób, tak jak widać tutaj na zwolnieniu, przykleiłam się do lodu. Po prostu poparzyłam się lodem. A zorientowałam się około po 15 minutach, kiedy skóra zaczęła mnie piec. Zaczerwieniła się i ogólnie była taka gorąca. Około godziny później skóra mi trochę spuchnęła, a po około 3, może 4 godzinach zaczęły wychodzić mi bąble i tak sukcesywnie do mniej więcej 12 godzin po zdarzeniu. Na całe szczęście nie było to nic poważnego, dostałam maść na oparzenie, dostałam maść dezynfekującą, a dzisiaj jak to nagrywam jest ponad tydzień po wydarzeniu i wszystko już wróciło do normy, pozostało tylko parę strupków. Co, żyjesz? Żyjesz. Ogrzej się i cię przegrzać. Siema! Siema. Jak było? Powiedzieć, że było super, to jakby nie powiedzieć nic. Zdecydowanie było to niesamowite wydarzenie, które mam zamiar powtórzyć, prawdopodobnie jeszcze w tym roku na sesji jesiennej, ponieważ mam niedosyt i niedokończoną sprawę z komorą termoklimatyczną. Następnym razem planuję wykorzystać maksimum czasu. Chciałabym chłonąć wiedzę, którą zimno tak naprawdę podaje na tacy. Chciałabym nauczyć się spokoju w takich warunkach, no i mam zamiar siedzieć dłużej w komorze, jak i zrobić więcej resetów. A co zrobię następnym razem inaczej? Wezmę ze sobą klapki, takie żeby nie przyklejać się gołą stopą do posadzki, ponieważ mokra, zmarznięta i goła stopa plus but to jest bardzo niedobre połączenie. Po prostu nie włożysz takiej stopy do buta. Klapki są essential, a ja o tym po prostu nie pomyślałam, ale lesson learn. Następnym razem również mam nadzieję nie przykleić się gołą skórą do lodu. Mam zamiar zachować więcej spokoju, mniej brawury, wziąć to wszystko tak na chłodno. A skoro lekcja została wyciągnięta, no cóż, do zobaczenia w następnej turze. Piona!